Cześć, tu Dorota. Witajcie na kanale Polish with Dorota. Jak się mówi po polsku it's enough? To jest... Wystarczy? Nie. To wystarczy. To wystarczy. Nie ma tutaj słowa jest. Mówię o tym, bo często słyszałam frazę właśnie ze słowem jest. Bo rozumiem, jak myślicie. It is enough. It to is. Jest. Enough. Wystarczy. Ale po polsku mówimy tylko to wystarczy. Dlaczego? Bo słowo wystarczy znaczy is enough. To działa inaczej niż po angielsku. Posłuchajcie przykładów z frazą to wystarczy. Chcę kupić kawę, ale nie mam karty, mam tylko trochę gotówki. Mam tylko 15 zł. Ale kawa tutaj kosztuje 13 zł, więc to wystarczy. Drugi przykład. Idę na siłownię. Mam tylko litr wody. Czy to wystarczy? Tak, to wystarczy. To nie wystarczy, że będziesz tylko oglądać moje filmiki na YouTubie. Jeśli chcesz dobrze mówić po polsku, to musisz uczyć się regularnie. Jak to zrobić? Pomogą Ci w tym regularne lekcje z dobrą nauczycielką. A najlepsze nauczycielki są w mojej szkole online. Będziesz uczyć się regularnie i to da Ci naprawdę dobrą motywację i świetne efekty. Napisz do mnie, spotkamy się na bezpłatnej konsultacji. Ja wybiorę najlepszą grupę dla Ciebie. Link jest w opisie. Ale wracamy do przykładów z frazą to wystarczy albo to nie wystarczy. Tak naprawdę to wystarczy to nie znaczy it is enough. To dosłownie znaczy it will be enough. Ale po polsku używamy tej frazy w znaczeniu it is enough. Tak naprawdę it is enough to jest to wystarcza. Ale frazy to wystarcza używamy, kiedy mówimy o czymś regularnym. Na przykład zawsze biorę litr wody na siłownię i to zawsze wystarcza. Albo ten krem jest bardzo wydajny. Wystarcza na pół roku. A kiedy mówicie o konkretnej sytuacji, to mówimy to wystarczy. To wystarczy. A jak powiedzieć it was enough? To wystarczyło. To wystarczyło. Na przykład miałam tylko 15 zł, ale to wystarczyło, żeby kupić kawę. Drugi przykład. Powiedział tylko kilka zdań, ale to wystarczyło, żeby zrozumieć, że świetnie mówi po polsku. Jak to działa? To wystarczy, to wystarcza, to wystarczyło. Dlaczego tam nie ma słowa jest, będzie, było? Bo te słowa wystarczy, wystarcza, wystarczyło to są formy czasownika wystarczać
wystarczyć. I to po angielsku znaczy it is enough. Po angielsku to jest fraza, po polsku jeden czasownik. Możemy to też przetłumaczyć jako to suffice, ale to słowo nie jest często używane po angielsku, a po polsku bardzo często używamy tych właśnie fraz. Tutaj widzicie wszystkie formy czasownika wystarczać w czasie teraźniejszym. I na przykład ja wystarczam, to znaczy I am enough. Ty wystarczasz, to znaczy you are enough. Tak to działa. Pokażę Wam wszystkie inne formy. Tutaj jest czas przeszły czasownika wystarczać. Wszystko regularnie. Tutaj jest czas przyszły czasownika wystarczać. Tutaj tak, mamy słowo będzie. To będzie wystarczać, ale to znaczy, że coś będzie wystarczać zawsze, regularnie, generalnie. Tutaj widzicie formy czasu przeszłego czasownika wystarczyć i formy czasu przyszłego czasownika wystarczyć. I tutaj właśnie widzicie wystarczy. Trzecia forma. It will be enough. Ale jeśli nie wiecie, dlaczego wystarczać ma 3 formy, czas teraźniejszy, przeszły i przyszły, a dlaczego wystarczyć ma tylko czas przeszły i przyszły, o co chodzi, aspekt dokonany, niedokonany. Spokojnie, mam filmik na ten temat. Tu jest bardzo dobra lekcja, 17 minut, tylko 17 minut, a będziecie wiedzieć, jak to wszystko działa po polsku. Link jest w opisie tego filmu. A teraz podam Wam jeszcze przykłady z różnymi formami czasownika wystarczać, wystarczyć. Czy 3 jajka wystarczą, żeby zrobić naleśniki? Wystarczą, to znaczy will be enough, ale 3 jajka to jest liczba mnoga, plural, dlatego musimy mieć czasownik w formie oni, one, wystarczą. 1 jajko wystarczy, 2, 3 jajka wystarczą. Następny przykład. Pieniądze, które zarobił przez rok pracy za granicą, wystarczyły mu na 2 lata życia. Pieniądze wystarczyły. To też jest liczba mnoga, ale w czasie przeszłym. Pieniądze wystarczyły mu. Kolejny przykład. Zuzia i Tomek chcą kupić dom. Mają 3-pokojowe mieszkanie w bloku, ale 3 pokoje im nie wystarczają. Nie wystarczają to jest czas teraźniejszy, liczba mnoga, bo 3 pokoje. I jest to czas teraźniejszy, bo mówimy o czymś generalnym. 3 pokoje im nie wystarczają. I jeszcze jedna fraza, taka trochę jak z serialu, jakiegoś takiego romantycznego na przykład. Tęsknisz za innymi kobietami? Ja ci nie wystarczam? Też można powiedzieć taką frazę. Ja ci nie wystarczam? Tak mówimy po polsku. Taka jest fraza. Ja ci nie wystarczam. Ale uwaga, jeśli chcecie powiedzieć good enough albo well enough, to znaczy, jeśli przed enough jest przymiotnik, adjective, czyli dobry, albo przysłówek, czyli adverb, po polsku dobrze, to wtedy mówimy
wystarczająco dobry albo wystarczająco dobrze. Nie mówimy dobry wystarczająco, dobrze wystarczająco. Najpierw jest słowo wystarczająco, a potem jest dobry, dobrze i inny przymiotnik albo przysłówek. Posłuchajcie przykładów. On nie mówi po polsku biegle, ale mówi wystarczająco dobrze, żeby dogadać się w większości sytuacji. Drugi przykład. Nie gram jakoś wspaniale na gitarze, ale gram wystarczająco dobrze, żeby zagrać kilka piosenek przy ognisku. Maciek nie jest najlepszy w klasie z matematyki, ale jest wystarczająco dobry, żeby uczyć swoich kolegów. Uwaga, ja wiem, myślicie, wystarczająco długie słowo, trudne. Nie jest trudne. Jest długie, to prawda, ale nie jest bardzo trudne. Posłuchajcie, mówimy razem. Wys, tar, cza, ją, co? Wystarczająco. Jeśli będziecie ćwiczyć kilka razy, to naprawdę nie będzie to trudne słowo. Ono jest długie, ale mam dobrą informację, bo jest fraza, która może być synonimem słowa wystarczająco. Jest krótka i łatwa. To fraza na tyle. Na przykład on nie mówi po polsku biegle, ale mówi na tyle dobrze, żeby dogadać się w większości sytuacji. Albo Maciek nie jest najlepszy w klasie z matematyki, ale jest na tyle dobry, żeby uczyć swoich kolegów. Teraz wiecie, jak się mówi po polsku it is enough, it was enough i tak dalej, i tak dalej. Pamiętajcie, że najlepiej uczyć się przez przykłady, więc piszcie swoje własne przykłady, piszcie w komentarzach, a ja sprawdzę, czy wszystko jest dobrze. Jeśli ten filmik jest dla Was przydatny, to znaczy praktyczny, to proszę Was o wsparcie mojego kanału. Możecie to zrobić albo kupując jeden z kursów wideo na mojej stronie, albo po prostu przez donację. Link jest w opisie filmu. Zapraszam Was na moją stronę polishwithdorota.pl. Tam jest dużo materiałów. Są kursy, o których mówiłam, są kursy też darmowe, są dodatkowe lekcje, których nie ma na YouTubie. Po prostu proszę iść, stworzyć bezpłatne konto i poklikać. Zobaczcie, co tam jest dla Was. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia w następnych lekcjach.